Poznajcie historię hrabiny Marii Tarnowskiej, jednej z najbardziej niezwykłych Polek w XX wieku. Nie opuściła Polski, gdy wybuchła II wojna światowa. Walczyła z okupantem, ratowała cywili podczas powstania warszawskiego. Była przez Niemców więziona, a po wojnie była prześladowana przez komunistów. Dlaczego kobieta, która uratowała tysiące ludzi, została niemal całkowicie zapomniana? W tym filmie przedstawiamy opartą na źródłach historię niezwykłej odwagi, poświęcenia i wierności Polsce. Jeśli spodoba się Wam ten film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę, kliknijcie subskrybuj, a także wesprzyjcie kanał Zakazane Historie, za co z góry dziękuję. Złotymi patronami kanału są pan Andrzej Maciejewski z Alaski i pan Patryk Krupiński z Luksemburga. Polska zawsze była krajem, który miał bohaterskie i ofiarne kobiety. Jedną z takich kobiet była hrabina Maria Tarnowska. Obie te cechy Tarnowska wykazała w najtrudniejszym dla Polski czasie, gdy ta ostatnia znalazła się pod okupacją Niemców i Sowietów. Tarnowska mogła wtedy skorzystać z przywilejów, jakie przysługiwały ludziom jej urodzenia, ale tego nie zrobiła. Wolała pozostać w kraju, walczyć i cierpieć razem z polskim narodem. Uważała, że jako przedstawicielka arystokratycznej elity nie może opuścić swojej ojczyzny w największej dla niej godzinie próby. Hrabina Maria Tarnowska wywodziła się ze starego rodu światopełków czetwertyńskich, legitymujących się herbem Pogoń. Urodziła się w 1880 roku w Milanowie koło Parczewa na Lubelszczyźnie, który w XVIII wieku przeszedł w ręce rodziny czetwertyńskich. Odebrała solidne wykształcenie domowe i staranne wychowanie. Patriotyzmu uczyła się od swojego ojca, Włodzimierza Ludwika Światopełk-Czetwertyńskiego, który za udział w powstaniu styczniowym został zesłany na Syberię. W 1901 roku hrabina poślubiła hrabiego Adama Tarnowskiego, herbu Leliwa, który przez wiele lat był austro-węgierskim dyplomatą. Już przed I wojną światową Tarnowska działała na rzecz sprawy polskiej, organizując tajne nauczanie dla polskich dzieci. W czasie I wojny światowej była sanitariuszką Czerwonego Krzyża na froncie austriacko-rosyjskim. W czasie wojny polsko-bolszewickiej została nawet komendantem placówki Polskiego Czerwonego Krzyża. Za działalność w strukturach Czerwonego Krzyża została w 1923 roku odznaczona medalem Florence Nightingale, który był najwyższym odznaczeniem przyznawanym przez tę organizację. W międzywojennej Polsce Tarnowska prowadziła szeroką działalność społeczną, przyczyniając się między innymi do powstania prawie 300 wiejskich ośrodków zdrowia. Gdy 1 września 1939 roku wybuchła wojna, Tarnowska nie skorzystała ze swoich arystokratycznych koneksji w Europie i postanowiła pozostać w kraju. Uważała, że jako przedstawicielka polskiej arystokracji ponosi szczególną odpowiedzialność za losy swojego narodu. W czasie okupacji weszła w skład Zarządu Głównego Czerwonego Krzyża w Generalnym Gubernatorstwie, który usiłował nieść pomoc najbardziej potrzebującym wtedy rodakom. Ale nie było to wcale łatwym zadaniem, ponieważ niemiecki okupant robił wszystko, aby to utrudnić. Tarnowska wiele razy musiała mierzyć się z rzucanymi jej pod nogi przez okupanta kłodami. W czasie jednej z rozmów na temat warunków działania dla Czerwonego Krzyża usłyszała z ust wysokiego oficera SS słowa: „Mam dla was nową propozycję rozwiązania trudności waszej organizacji. Tym rozwiązaniem jest likwidacja.
Jesteście bandą konspiratorów i ja nie zamierzam tego dalej tolerować. Takich sytuacji Tarnowska doświadczyła w czasie okupacji wiele, ale nigdy nie traciła ducha. Starała się działać w takich warunkach, jakie wtedy były. Czerwony Krzyż bardzo potrzebował wtedy pieniędzy. Gdy ich nie było, Tarnowska nawiązała kontakty z Armią Krajową, ryzykując przy tym wiele. I to przyniosło rezultat. Potrzebne na działalność Czerwonego Krzyża fundusze znalazły się w budżecie Armii Krajowej. Tyle tylko, że po kilku miesiącach Niemcy wpadli na trop tego procederu i Tarnowska trafiła do więzienia na Pawiaku. Tam przestało mieć znaczenie jej arystokratyczne pochodzenie. Była traktowana tak samo jak inne polskie więźniarki Pawiaka. Siedziała w celi przeznaczonej dla 8 więźniarek, a tymczasem było ich tam aż 24. Wszystkie spały pokotem na zimnej posadzce. Tarnowska była wtedy świadkiem bestialstwa niemieckich strażników wobec polskich więźniów. Sama zresztą została poddana brutalnemu śledztwu, ale w czasie tego śledztwa nigdy się nie załamała. W swoich wspomnieniach wydanych już po wojnie Tarnowska przywołuje scenę pobytu na Pawiaku, opisując ją tak. Przez 2 godziny siedziałyśmy na drewnianych ławkach, obserwowane przez niemieckich strażników i gestapowców. Przechadzali się, rzucając przykre i obraźliwe uwagi lub śmiejąc się ze starszych pań. To była jedna z metod upokarzania aresztowanych, zalecana przez Himmlera. Po interwencjach kolegów z Czerwonego Krzyża Tarnowska została jednak zwolniona z więzienia na Pawiaku i wkrótce po jego opuszczeniu wstąpiła do Armii Krajowej. Będąc w jej szeregach, przed największą próbą życiową stanęła w czasie powstania warszawskiego. W walczącym z Niemcami mieście sytuacja była wtedy niezwykle tragiczna. Panował głód i panoszyły się choroby. Nie było najbardziej podstawowych produktów żywnościowych, a nawet wody do picia. Nie było też żadnych lekarstw. Ludność miasta niewyobrażalnie cierpiała. Tarnowska była wtedy świadkiem nieprawdopodobnego okrucieństwa Niemców wobec warszawskich cywili. Po latach to okrucieństwo opisała w swoich wspomnieniach tak. Barykadowaliśmy właśnie bramę zerwanymi nocą płytami chodnikowymi i workami z piaskiem, kiedy w ulicę skręciły 2 tygrysy, ogromne niemieckie czołgi. Oburzył i zdumiał nas widok kobiet siedzących na jego pancerzu i błotnika. Część z nich płakała, inne machały białymi chusteczkami, wyciągając ramiona w stronę barykady. Początkowo nie rozumieliśmy, o co chodzi, ale po chwili wszystko stało się jasne. Te kobiety były zakładnikami Niemców, mającymi zmusić obrońców barykady do poddania się. Rzeczywistość powstańcza Warszawy jest we wspomnieniach Tarnowskiej przerażająca. Można w nich przeczytać między innymi taki opis. Domy waliły się z łoskotem, kościoły były w ruinie. Ludzie znikali bez śladu, nie wiadomo gdzie i kiedy spotykała ich śmierć. Podwórka i ogródki na tyłach kamienic zmieniały wygląd, stając się cmentarzami. Tarnowska szczególnie bolała nad losem warszawskiej młodzieży, pierwszego naszego pokolenia, które miało cieszyć się życiem w pokoju i pomyślności. A tymczasem stało się odwrotnie. Jak pisze w swoich wspomnieniach, ich młodzieńcze nadzieje zostały całkowicie zniweczone, a oni sami wystawieni na straszliwe cierpienia. Warszawa potwornie wtedy krwawiła w beznadziejnej walce z Niemcami. Pomoc Zachodu nie nadchodziła, a Sowieci stojący po drugiej stronie Wisły z satysfakcją patrzyli na to, jak Niemcy systematycznie wybijają najlepszych polskich patriotów.
Po miesiącu walk powstańczych Tarnowska za zgodą komendanta głównego Armii Krajowej generała Tadeusza Bora-Komorowskiego nawiązała rozmowy z Niemcami w sprawie ewakuacji z miasta ludności cywilnej. Te rozmowy mocno zapisały się w jej pamięci. Jak wspominała, o ile oficerowie Wehrmachtu strzelali przed nią obcasami, o tyle ci z SS okazywali jej absolutną pogardę. Tyle tylko, że to z generałem Günterem Rohrem z Wehrmachtu Tarnowska prowadziła rozmowy w tej sprawie. Ostatecznie niemiecki generał zgodził się na opuszczenie miasta przez część cywili i w dniach pomiędzy 8 a 10 września 1944 roku tysiące z nich wyszło z miasta, ratując w ten sposób swoje życie. Ale generał Rohr za pośrednictwem hrabiny przekazał ofertę kapitulacyjną dla generała Bora-Komorowskiego, zapewniając w niej, że powstańcy będą traktowani jak żołnierze. Rohr usiłował również przekonać Tarnowską, że dla warszawskich powstańców jedynym rozsądnym wyjściem jest przyłączenie się do Niemców i walka ze wspólnym wrogiem, bolszewicką Rosją. W ocenie Tarnowskiej niemiecki generał w ogóle nie rozumiał mentalności i psychiki Polaków, ale rozmowy kapitulacyjne rzeczywiście zostały wtedy podjęte. Tyle tylko, że generał Bór-Komorowski szybko się z nich wycofał. Prawdopodobnie Bór-Komorowski zasugerował się tym, że Stalin zgodził się nieoczekiwanie wtedy na lądowanie alianckich samolotów dokonujących zrzutów nad Warszawą na swoich lotniskach oraz tym, że Sowieci mieli rzekomo szykować się do nowego natarcia. Ze strony tych ostatnich były to jednak celowe pozory, tworzone tylko po to, aby przedłużyć walkę warszawskich powstańców. Ale pod koniec września 1944 roku było już jasne, że zbliża się ostateczny koniec powstania. Tarnowska jako szefowa delegacji Czerwonego Krzyża udała się wówczas do Pruszkowa, aby dokonać inspekcji tamtejszego obozu przejściowego przygotowanego przez Niemców dla ludności cywilnej Warszawy. Podróżowała tam opancerzonym niemieckim samochodem z opaską na oczach. Gdy okazało się, że warunki w tym obozie są znośne, rozpoczęły się już właściwe rozmowy kapitulacyjne. Niemcy obiecali, że będą traktowali powstańców jak żołnierzy. W rezultacie tego obie strony doszły do porozumienia i 3 października 1944 roku Warszawa ostatecznie skapitulowała. Protokołujący rozmowy kapitulacyjne porucznik Gerhard von Jordan po ich zakończeniu zapisał w swoim pamiętniku zdanie, które trudno jest pominąć, a brzmiało ono tak. W tym momencie, gdy protokół był gotowy, mieliśmy wrażenie, że to nie Polacy kapitulują, lecz my sami przed starą hrabiną. Sama Tarnowska w swoich wspomnieniach moment kapitulacji powstania opisała z kolei tak. Walka na ulicach Warszawy była ostatnią próbą odzyskania wolności. Stałam, salutując na chodniku koło ostatniej barykady. Generał Bór dostrzegł mnie i uchylił kapelusza, a oficerowie jego sztabu zasalutowali. Żegnałam kapitulujące oddziały Armii Krajowej, dumę polskiego podziemia, z trudem zachowując kamienną twarz. To był ostateczny koniec warszawskiego powstania. Tarnowska opuściła miasto wraz z cywilami. Opuszczając je, miała zaszyte w swoim ubraniu prawie $500 000 w banknotach o małych nominałach. Były to pieniądze polskiego podziemia przeznaczone na jego dalszą działalność. Hrabina, przemycając te pieniądze, z góry założyła, że nikt z Niemców nie odważy się jej rewidować i miała rację, bo tak rzeczywiście się stało. Po klęsce powstania Tarnowska zdołała dotrzeć do Krakowa, gdzie zastało ją sowieckie wyzwolenie miasta.
Po kilku tygodniach trafiła jednak do aresztu NKWD w Olkuszu. Tam poczuła się tak samo jak wtedy, gdy była na warszawskim Pawiaku. Te same warunki i te same metody śledcze. Zmieniła się tylko ideologia, w imię której prześladowano Polaków. Śledczy z NKWD od razu zarzucił jej kolaborowanie z Niemcami. Wykrzyczał do Tarnowskiej słowa: służyliście niemieckiemu generałowi jako pośredniczka w czasie rozmów na temat kapitulacji Warszawy. Tarnowska, słysząc te słowa, wzruszyła jedynie ramionami. Pomimo że koleżanki z jej celi dość szybko wywieziono na Syberię, ją samą po miesiącu zwolniono. Być może Sowieci, tak jak wcześniej Niemcy, liczyli się z tym, że hrabina jest zbyt znaną postacią, aby zesłać ją do sowieckiego obozu. W każdym razie, gdy wyszła z sowieckiego aresztu, nastała już nowa Polska, pozbawiona swojej wolności. Tarnowska bardzo szybko została usunięta z zarządu głównego PCK. Nowe komunistyczne władze na wszelkie sposoby starały się utrudniać jej życie. W 1946 roku wykorzystały jej wyjazd za granicę do tego, aby nie wpuścić jej z powrotem do kraju. Tarnowska wyjechała wówczas do Brazylii, ale Polska była zbyt mocno obecna w jej sercu. Chciała do niej za wszelką cenę wrócić, nawet pomimo tego, że pozbawiono ją wszelkiej prywatnej własności. Ale jej powrót stał się możliwy dopiero w 1958 roku, kiedy ponownie przybyła do Warszawy. Zmarła 7 lat później. Hrabina Tarnowska zawsze zastanawiała się, jak mogło się stać, że Polska została wykorzystana przez aliantów jako narzędzie, a potem bez ich najmniejszych oporów sprzedana Stalinowi. W swoich wspomnieniach pisze o tym bez ogródek. Jak to się mogło stać, że żołnierze Armii Krajowej, którzy stawiali czoła wspólnemu wrogowi na równi z angielskimi oddziałami desantowymi, trafili do więzień albo byli wywożeni w głąb Rosji bez słowa protestu ze strony naszych alianckich sojuszników? Na to pytanie niestety i dzisiaj nie znamy jeszcze odpowiedzi. Zakazana historia Sowietów to druga moja książka w serii wydawnictwa Fronda, którą warto przeczytać. Opowiadam w niej historię sowieckiego państwa, najbardziej zbrodniczego państwa w dziejach świata. Warto ją poznać, bo współczesna Rosja, jego spadkobierczyni, znowu dąży do podbicia narodu. Książkę można nabyć z moim autografem, a nawet możliwa jest osobista dedykacja. Jest wciąż do nabycia moja książka Ostatnie polskie powstanie. Ta książka dotyczy antykomunistycznego podziemia w Polsce. Dowiecie się z niej o tych aspektach jego działania, o których nie mieliście jeszcze okazji usłyszeć. Jednym z nich jest rola sowieckiego NKWD w ostatecznym rozbiciu tego podziemia. Zachęcam do zakupu tej książki. Każdy kupujący otrzyma ją z moim autografem. Dziękuję za liczne komentarze filmów na kanale Zakazane Historie i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować złotym patronom, którymi są pan Andrzej Maciejewski z Alaski i pan Patryk Krupiński z Luksemburga, a także srebrnym patronom, wśród których są pani Anna Zawadzka oraz panowie Dariusz Kwoka, Dariusz Wietrzykowski, Arkadiusz Strykowski, Bartosz Filip Cichy, Sebastian Nastarowicz oraz Kongres Polonii Kanadyjskiej z okręgu Toronto, Stowarzyszenie Nasza Polonia z Australii i firma informatyczna Sagitum SA. Dziękuję również pozostałym patronom, gdyż każda kwota wsparcia jest dla mnie ważna. Zachęcam wszystkich do wspierania kanału Zakazane Historie, co pozwoli na jego dalszy rozwój. Teraz można to zrobić nie tylko przez Patronite.
Szczególnie dla patronów zagranicznych przydatne są możliwości bezpośredniego wsparcia na YouTubie w formie jednorazowej wpłaty klikając podziękuj, a także cyklicznych wpłat klikając wesprzyj na dole ekranu. Wpłat można też dokonywać przez PayPal oraz bezpośrednio na moje konto bankowe, którego numer widzicie teraz na ekranie. Więcej informacji na temat wspierania kanału na różne sposoby znajdziecie w opisie pod filmem.